Czy wiesz, że największe straty plonu podczas upałów zaczynają się dużo wcześniej, zanim zobaczymy pierwsze objawy na roślinach? Już kilka dni wysokiej temperatury może obniżyć fotosyntezę nawet o 35%, a wzrost roślin nawet o 30%. To właśnie stres termiczny, ukryty złodziej plonu. Dzisiaj przedstawię informację, jak uzyskiwać inteligentne ostrzeżenia o zagrożeniu wystąpienia stresu termicznego, aby zareagować na czas, jak wykorzystać przełomowe rozwiązanie, które wymusza otwieranie aparatów szparkowych, nawet w stresie, gdy dalej roślina mogła się chłodzić, oraz prowadzić fotosyntezę, oraz jak skutecznie zacienić owoce, czy to jabłonie, grusze, borówki, maliny, truskawki, aby chronić je przed oparzeniami. Największym problemem stresu termicznego jest to, że pierwsze straty są niewidoczne. Badania przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazały, że już kilka dni wysokiej temperatury powoduje spadek intensywności fotosyntezy nawet średnio o 35%. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że po kilku dniach takiego stresu, który nie wywołuje jeszcze uszkodzeń roślin, powoduje dużą utratę masy roślin w stosunku do roślin rosnących przez cały czas w warunkach optymalnych. I właśnie to nazywamy ukrytą utratą wzrostu roślin. Roślina wygląda zdrowo, liście są jeszcze zielone, nie widzimy nekroz ani przypaleń, ale wewnątrz dzieje się coś bardzo niebezpiecznego. Roślina produkuje mniej cukrów, pobiera mniej dwutlenku węgla, ogranicza budowę biomasy, słabiej odżywia owoce, zmniejsza swój potencjał planowania. Jeżeli wysoka temperatura utrzymuje się dłużej, a dodatkowo pojawia się silna radiacja słoneczna, zaczynają pojawiać się rzeczywiste uszkodzenia tkanek. Najbardziej niebezpieczny okres przypada między godziną 11 a 16. Szczególnie wtedy, gdy po zachmurzeniu nagle pojawia się mocne słońce lub gdy mamy gorące i suche powietrze. Najbardziej cierpią owoce, porzeczki, maliny, borówki, jabłka, gruszki. Posiadają one mniej aparatów szparkowych niż liście i znacznie słabiej się chłodzą. Ich temperatura może przekraczać nawet 40-45 stopni Celsjusza, co prowadzi do trwałych uszkodzeń jakościowych i handlowych. Gdy temperatura rośnie powyżej pewnej granicy, roślina wytwarza hormon stresu, kwas abscysynowy ABA. ABA działa jak hamulec bezpieczeństwa. Gdy roślina odczuwa zagrożenie, gwałtownie wzrasta produkcja ABA. To naturalny mechanizm obronny. Powoduje zamykanie aparatów szparkowych, ograniczenie utraty wody, uruchamianie systemów antyoksydacyjnych, spowolnienie wzrostu, ograniczenie fotosyntezy. Krótkoterminowo pomaga roślinie przeżyć. Jednak pojawia się tu bardzo ważny paradoks. Roślina zamyka aparaty szparkowe, aby nie odwodnić się, ale jednocześnie przestaje się chłodzić. A ponieważ głównym systemem chłodzenia roślin jest transpiracja, temperatura liści i owoców zaczyna gwałtownie rosnąć. Im bardziej zamknięte aparaty szparkowe, tym większe ryzyko przegrzania. Można powiedzieć, że roślina ratuje się przed odwodnieniem, ale jednocześnie naraża się na przegrzanie. Największym błędem jest reagowanie zbyt późno, dopiero wtedy, gdy zobaczymy uszkodzenia na drzewach czy krzewach owocowych. Wtedy możemy jedynie regenerować uszkodzenia i przywracać proces fotosyntezy do czasu przed stresem. Aby przeciwdziałać ograniczaniu fotosyntezy, musimy zadziałać w punkt, czyli wiedzieć, kiedy wystąpi ten stres, tak aby zdążyć zadziałać. Dzisiaj możemy przewidywać stres 1 do 2 dni do przodu. Do tego służy m.in. system FarmSmart Alert. System ten pozwala uzyskiwać informacje dotyczące zagrożeń ze strony stresu cieplnego i radiacyjnego z Waszego gospodarstwa. Jak uzyskać dostęp do takich informacji? Wystarczy wejść na stronę stres termiczny lub farmsmart.pl i tam wykupić pakiet VWS AgroStress na 3 miesiące poniżej 200 zł lub AgroPro całoroczny dostęp do wirtualnej stacji pogodowej opartej na danych ze szwajcarskiej firmy MeteoBlue.
Wystarczy przypiąć wirtualną stację pogodową do swojego gospodarstwa i uzyskiwać pełne dane o zagrożeniach dotyczących wystąpienia stresu termicznego na podstawie VPD. To jest deficyt ciśnienia pary. To parametr pokazujący, jak mocno atmosfera wyciąga wodę z liścia, oraz zagrożenie przed oparzeniami, czyli tutaj stres radiacyjny. Jest to autorski system AgroSmart Lab łączący właśnie współczynnik VPD i radiację. FarmSmart Alert automatycznie oblicza poziom stresu VPD w Twojej lokalizacji, wylicza ryzyko oparzeń, monitoruje warunki w czasie rzeczywistym, prognozuje zagrożenia właśnie na 48 godzin do przodu, wysyła alerty ostrzegawcze i pokazuje również prognozę pogody dla Twojego gospodarstwa wraz z oknem oprysku. Dzięki temu możemy rozpocząć ochronę, zanim roślina zacznie tracić produktywność. Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji o programie ochrony roślin przed stresem, nie tylko termicznym czy radiacyjnym, oraz osoby, które chciałyby przetestować przez kilka miesięcy system ostrzegania przed stresem FarmSmart Alert, zapraszam na stronę stresstermiczny.pl. Tam znajduje się więcej informacji na temat wyników badań oraz proponowane rozwiązania.